Cześć. Słowem wstępu. Rok temu szukałem recenzji słuchawki Bluetooth Plantronics Explorer 50. Chciałem sobie taką zakupić, ale nigdzie nie mogłem znaleźć porządnej recenzji, która by mówiła nieco więcej niż zwykła standardowa instrukcja dostępna na stronie producenta. W końcu się poddałem i słuchawkę zakupiłem, myśląc sobie raz kozie śmierć, najwyżej wyrzucę. Dziś minął już ponad rok od dnia, kiedy zakupiłem tę słuchawkę. Sprawdziłem sobie na internecie, recenzje są, ale dalej nie ma nigdzie takiej recenzji, która by zawierała odpowiedzi na pytania, które wtedy miałem. W związku z tym postanowiłem nakręcić odcinek dla Was, który zawiera odpowiedzi na te pytania i może trochę więcej, ponieważ opowiem Wam też o kilku rzeczach, o których producent nie wspomniał w instrukcji czy specyfikacji, a ja to zauważyłem po tym roku moich doświadczeń z tym sprzętem. Tak więc zapraszam. Zacznijmy od wykonania słuchawki. Materiały, z jakich została zmontowana, są bardzo lekkie, bo to tylko 10 gramów. Niejednokrotnie zdarzyło mi się wejść do pracy i zapomnieć o tym, że mam słuchawkę na uchu. Zaczep za ucho, ten przezroczysty, jest niemożliwy do zdemontowania, ale jednocześnie sprytnie przemyślany, aby był uniwersalny na lewe oraz na prawe ucho. Wystarczy, aby przewrócić go na drugą stronę i już możemy używać na drugim uchu. Sam zaczep wykonany jest ze średnio twardego, transparentnego plastiku, który dosyć łagodnie obchodzi się z uszami. Po całym dniu noszenia takiej słuchawki ucho mi nie odpada i nie czuję żadnego dyskomfortu. Aby założyć słuchawkę, musimy odchylić zaczep do przodu, wsunąć słuchawkę w ucho i zaczepem zahaczyć za ucho. Dobrze wyprofilowana ta gumowa część słuchawki, lekko wchodząca w ucho. O dziwo, z biegiem czasu ta guma nie zaczyna w ogóle wyglądać jak sparciały stary kawałek gumy, tylko cały czas zdaje się zachowywać swój wygląd i właściwości takie same jak miała w dniu zakupu. Czarny plastik, z jakiego została wykonana budowa, jest dosyć dobrej jakości. Nie mam co do niego żadnych uwag ani zastrzeżeń, nic nie skrzypi i też nie wygląda, jakby producent próbował oszczędzić na obudowie. Minusem według mnie jest to, że gniazdo, które jest z tyłu, gniazdo mikro USB, nie ma żadnej zaślepki i to trochę naraża słuchawkę na dostanie się wody do wewnątrz w czasie nawet lekkiego deszczu. Jednakże muszę przyznać, że nawet z tym brakiem tej zaślepki słuchawka daje radę. Miałem ją kilka razy na deszczu i przeżyła 2 zimy bez żadnych problemów. Chociaż nie chcę, żeby ktoś sobie wziął to do serca i sprawdzał jej wodoodporność, bo wodoodporna, według tego co mówi producent, nie jest. I być może to, że mi przeżyła te deszcze, było przypadkiem, zatem nie zachęcam do testowania jej wodoodporności na zalanie. Mogę w nawiasie dodać, że wytrzymała test mojego synka, który próbował sprawdzić, czy da się ją zjeść. Tak więc test przeszła jakiś. Jeżeli chodzi o przycisk on-off, który jest przesuwany, dzięki temu zielonemu znacznikowi na dole, pod spodem, odsłania się po włączeniu słuchawki. Możemy rozpoznać, czy jest obecnie włączona, czy nie, a dzięki temu, że jest to po prostu maźnięta farbka, to nie zużywa żadnej energii, co to działa energooszczędnie po prostu. Minusem jest to, że przycisk z drugiej strony, który jest przyciskiem głośności, jest tylko jeden. Oznacza to, że klikając go podgłaśniamy stopniowo słuchawkę aż do maksymalnego poziomu. W słuchawce słyszymy komunikat, że osiągnęliśmy maksimum. Jeśli w tym momencie ponownie klikniemy przycisk głośności, to znów nas jakby zapętli i wskoczymy na ten najniższy poziom dźwięku z powrotem i dalej klikamy, czyli tak po prostu zapętlone w kółko klikamy. Producent podaje, że bateria wystarcza na około 11 godzin rozmów. Oczywiście mogę to potwierdzić, że tak mniej więcej faktycznie jest. No, oczywiście nie stałem nigdy ze stoperem i przez te 11 godzin, ale na oko wytrzymuje około 10-11 godzin. W trybie czuwania według producenta powinna wytrzymać około 12 dni, no ale wiadomo, że w międzyczasie słuchawka się używa. Moja wytrzymuje około tygodnia, natomiast na pewno gdyby była nieużywana, to z pewnością wytrzymałaby te 10-12 dni. U każdego będzie to na pewno inny czas, zależny od czasu rozmów w ciągu każdego dnia. Jakaś gaduła na pewno wyczerpie baterię w jeden dzień, siedząc bez przerwy po prostu na telefonie przez 11 godzin.
W czasie zimy przy obniżonych temperaturach nie zauważyłem znaczącego spadku czasu rozmów. Być może po prostu chodzi o to, że słuchawka jest blisko ciała, jest ogrzewana, więc bateria nie trzyma krócej. Zwróciłem też uwagę, że bateria szybciej się rozładowuje, jeśli słuchamy multimediów, niż jak rozmawiamy przy normalna rozmowa telefoniczna. Nie bardzo rozumiem, w czym jest różnica, bo w sumie jedno i drugie dla słuchawki jest po prostu odebranym dźwiękiem, ale być może chodzi o to, że telefoniczne rozmowy są mocno jakoś skompresowane i przez to na przykład lżejsze dla tej baterii. Aby baterię naładować do pełna, wystarczą 2 godziny. Gdyby się zdarzyło, że zgubił nam się przewód USB, który został załączony przez producenta do opakowania, to możemy użyć każdej innej ładowarki do telefonu, pod warunkiem, że ładowarka ma końcówkę mikro USB. W czasie ładowania zapala się dioda czerwona i świeci się aż do momentu pełnego naładowania, później gaśnie. Wtedy już wiemy, że można odłączyć bezpiecznie. Bardzo dobrą funkcją słuchawki jest to, że każdorazowo przy uruchomieniu informuje nas, ile orientacyjnie pozostało nam czasu rozmów. Dzięki temu wieczorem możemy sobie sprawdzić, czy już trzeba ją podładować, czy można jeszcze trochę z nią pochodzić na następny dzień. Posiadam też inną słuchawkę, gdzie komunikat o rozładowaniu pojawia się po prostu 5 minut przed rozładowaniem, więc w czasie jazdy, jak akurat z kimś rozmawiam albo muszę gdzieś zadzwonić, no to już bardzo denerwuje. Tutaj tego nie ma. Jeżeli chodzi o jakość połączeń telefonicznych, słuchawka posiada w miarę dobrą cyfrową redukcję szumu. Profil tej gumowej części słuchawki wchodzącej w ucho powoduje, że lepiej słucha się rozmówcę, aniżeli w innych słuchawkach bez tego dzióbka, mam na myśli takie zwykłe zakończenie pchełką. Niestety, ponieważ nie jest to też słuchawka typowo dokanałowa, to nie wytłumie całkowicie dźwięków otoczenia. No i jeżeli będzie na zewnątrz bardzo głośno, to trzeba będzie lekko docisnąć do ucha, to pomaga bardzo. Rozmówcy słyszą mnie bardzo dobrze, nigdy nie miałem z tym problemu, żeby ktoś mi powiedział, że są jakieś szumy czy coś tego typu. Niestety, ponieważ po założeniu na ucho mikrofon jest skierowany w przód, no to w czasie na przykład jazdy rowerem może być słyszany szum przez naszego rozmówcę. Do jazdy na rowerze polecam inne słuchawki. Jeżeli chodzi o parowanie tego urządzenia, no, słuchawka posiada Bluetooth 3.0 oraz zasięg 10 metrów. Producent w instrukcji i na pudełku informuje o tym, że produkt można parować z 2 telefonami, jednak nie informuje o tym, że dźwięki multimediów dostępne wtedy będą tylko i wyłącznie na tym pierwszym urządzeniu, które zostało podłączone jako pierwsze. Oznacza to, że jeżeli chcemy skorzystać na przykład z Endomondo, nawigacji, radia czy jakiejkolwiek innej aplikacji i chcemy jednocześnie słyszeć komunikaty w słuchawce, no to telefon, którym będziemy mógł korzystać z tej aplikacji, musi być podłączony jako pierwszy po prostu. Ten drugi będzie telefonem, na którym będziemy mogli tylko odbierać rozmowy telefoniczne. Zresztą zaraz Wam to pokażę. Aby wprowadzić urządzenie w tryb parowania, musimy przytrzymać przycisk odbierania rozmów tak długo, aż zacznie migać dioda na czerwono i niebiesko naprzemiennie. Przeważnie trwa to około 3-4 sekund. W takim trybie można wyszukać słuchawkę na innych urządzeniach pod nazwą PLT-E50 i specjalnie wspomniałem tutaj o innych urządzeniach, a nie tylko o telefonach, bo można ją sparować z każdym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. Ja na przykład często korzystam z niej przy moim laptopie. Gdyby się okazało, że na urządzeniu niezbędne jest wpisanie hasła do parowania, chociaż mi się to nie zdarzyło, to zgodnie z tym, co jest zapisane w instrukcji obsługi, wpisujemy po prostu 4 zera. Podłączając raz z jednym, a raz z drugim telefonem, jeśli już mamy podłączone 1 lub 2 telefony, to możemy ponowić połączenie na ostatnio wybierany numer za pomocą szybkiego dwukliku
Na przycisk odbierania połączeń, jeśli mamy podłączony tylko jeden telefon, to oczywiste jest, na jaki numer dzwoni słuchawka. Ale jeśli mamy dwa telefony, no to programista już sobie całkiem fajnie przemyślał tę sprawę i zaprogramował słuchawkę tak, aby wybrała ostatnie połączenie, niezależnie od tego, który z dwóch telefonów wykonał to połączenie. Zatem jeśli rozłączy nas nagle w czasie jazdy samochodem, to wystarczy, że klikniemy szybko 2 razy na przycisk odbierania połączeń i połączenie zostanie ponowione. Oczywiście pod warunkiem, że to my dzwoniliśmy. W razie usterki zgłaszamy się do sklepu, gdzie zakupiliśmy produkt wraz z dowodem zakupu, lub bezpośrednio robimy zgłoszenie poprzez stronę producenta. W tym przypadku również potrzebujemy dowodu zakupu. Pozytywną wiadomością jest to, że jeśli producent potwierdzi występowanie opisywanej przez nas usterki, no to zostanie cała słuchawka wymieniona na nową. Na koniec dorzucam Wam specyfikację techniczną. Zgodnie ze specyfikacją producenta słuchawka powinna wytrzymać temperatury od 0 do 50 stopni Celsjusza. W czasie zimy używałem jej przy -15 i również działała. To w sumie wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie zadawać w komentarzach. Cześć.